Witam w kolejnej odsłonie relacji z budowy modelu samochodu terenowego GAZ-69 w opracowaniu z małego modelarza z 1984 roku. Wszystkie wcześniejsze filmy oczywiście można znaleźć na kanale. Utworzona została również specjalna playlista. W pierwszej części dzisiejszego odcinka wykonywane będą elementy o raczej niedużych rozmiarach. Zaczynam od części 88, z których wykonane zostaną zamki. Tradycyjnie już umiejscowienie tych elementów w modelu, wygląd kartonowych części. Potrzebne będą również 4 kawałki drutu, uformowane zgodnie z pokazanym szablonem. Zalecenie jest takie, żeby użyć drutu o grubości 1 mm. Ja ze względu na grubość kartonu zdecydowałem się użyć cieńszy drut. Okazało się, że cieńszy drut nie pomógł. Części 88 z wycinanki nie za bardzo chciały opleść drut, ale tutaj nie było problemu, zastąpiłem je kawałkami czarnego brystolu. Przygotowane zamki wkomponowałem w model, nakłuwając igłą otwory na drut we właściwych miejscach. Kolejne elementy to kierunkowskazy przednie. Użyte zostaną części 89, 89A i 89B. Tu w opisie nie wymieniono części 89B, ale ona jest i na rysunku 22 już jest zaznaczona. Pokazuję również umiejscowienie kierunkowskazów przednich w modelu oraz niezbędne części, wśród nich właśnie część 89B. Części 89 należy uformować w stożki. Do tego zadania, szczególnie jeśli stożki nie są zbyt duże, używam takich dziurkaczy czy punktaków.
Z części 89A zrezygnowałem. Chciałem nadać tym fragmentom kierunkowskazów bardziej obły kształt. Początkowo do ich wykonania użyłem kleju introligatorskiego, później jednak zastąpiłem go wyoblonymi krążkami z żółtego Bristolu. Przy czym myślę, że jeszcze wrócę później do tych kierunkowskazów, żeby nadać im bardziej właściwy kolor. Nie będzie z tym problemu, bo elementy te są dobrze wyeksponowane w modelu. Lampy tylne. Do ich wykonania użyłem części 90 i 90A. Wlew paliwa i również dwie części 91 i 91A. Nie wiem, dlaczego w modelu wlew paliwa umieszczony jest na prawej burcie, bo nawet na zdjęciu, które tak często prezentuję, jest po lewej stronie. Słusznie jeden z Was zwrócił na to uwagę. Na razie przygotuję ten wlew w wersji z wycinanki, natomiast na końcu w ramach poprawek może wrócę jeszcze do tego elementu. Wlew został tak zaprojektowany w modelu, że po zrolowaniu części 91 i wklejeniu jej w otwór w burcie 46 zaznaczone końcówki byłyby od góry, czyli byłyby po prostu bardziej widoczne. Na ile to możliwe, zawsze zależy mi, żeby było odwrotnie, dlatego przemalowałem ten element tak, aby ten szef czy łączenie był od spodu. Niemniej, tak jak mówiłem, na razie nie przyklejam tego elementu, jest on tylko włożony w otwór, niewykluczone, że na końcu wrócę do niego.
Szperacz zgodnie z wycinanką należy wykonać z części z numerem 92. Na pewno pomocny okaże się tu rysunek 23. Podobnie jak w przypadku reflektorów przednich, postanowiłem uplastycznić również i ten element. Dodałem wnętrze szperacza wykonane z polakierowanej wytłoczki po opakowaniu od leku, natomiast szybkę wykonałem z kawałka folii do bindowania. Przydatna okazała się również szpilka. Z główki szpilki dorobiłem również imitację żarówki. Z drobnych elementów to już ostatnie w dzisiejszym odcinku. Rygle burty. Rygle te wykonane zostaną z części 93 oraz odpowiednio uformowanych i polakierowanych na zielono kawałków drutu. Koło zapasowe to już większy element modelu. Wykorzystane tu zostaną przede wszystkim części z numerem 94. W opisie zaznaczono również, że kolejność sklejania jak przy kołach jezdnych. Koła jezdne sklejane były w odcinku 6. Zapraszam do obejrzenia sobie tego odcinka. Natomiast trzeba powiedzieć, że koło zapasowe jest łatwiejsze do wykonania. Widać to po ilości części, jak również rysunkach schematycznych.
Na razie wykonanie koła zapasowego odkładam, wrócę do niego niebawem przy okazji dodatkowych prac dotyczących kół jezdnych. Natomiast następne w kolejności są również dosyć duże elementy modelu, przednie siedzenie. Tu części papierowych jest sporo, 95 i od 95A do 95F. W opisie jest informacja, że siedzenia należy skleić według rysunku 25 i tutaj ten rysunek. Niezbędne będą również dwa kawałki drutu o grubości 1,5 mm, uformowane w kilku płaszczyznach według szablonu X. Siedzenia do podłogi 47 przyklejone zostaną punktowo, profilami wykonanymi z części 95D, 95E i 95F. W przypadku prawego siedzenia będą to 4 profile, a w przypadku lewego 3. Tu wszystkie papierowe części niezbędne do wykonania siedzeń i od razu muszę powiedzieć, że miałem duże problemy z ich uformowaniem i sklejeniem. Średnio to wszystko wyszło, ale nie uprzedzajmy faktów. Pracę zaczynam od kawałków drutu i szablonu X. Uformowane kawałki drutu polakierowałem na zielono. Następnie zabrałem się za fragment siedzeń zaznaczony na czerwono. W każdym przypadku do uformowania i sklejenia jest tu jedna część, konkretnie ta o numerze 95. Po dokładnej analizie ustaliłem, że zaznaczony fragment mogę podkleić tekturą o grubości 1 mm. Tym samym zrezygnowałem ze sklejek wokół tego fragmentu części 95.
Pozostałe sklejki również zdecydowałem się usunąć. Ponadto od niezadrukowanej strony postanowiłem podkleić tekturą o grubości 1 mm również zaznaczone fragmenty części 95. W zakresie części 95 moim zdaniem trochę za duże są do wycięcia zaznaczone fragmenty, te ząbki. Niestety za późno się zorientowałem już po ich wycięciu i później nie mogłem sobie z tym poradzić, nie chciało mi się to za bardzo spasować. Myślę, że wystarczyłyby nacięcia o długości około 2,5 mm. Następnie przystąpiłem do prac związanych z zaznaczonym fragmentem. Tu również nie za bardzo mi to szło. Do tego fragmentu siedzeń wykorzystałem części o numerach 95A, 95B i 95C.
przypadku części 95A również odciąłem część sklejek, konkretnie te zaznaczone. Ponadto część 95A, tam gdzie się dało, od strony niezadrukowanej podkleiłem tekturą o grubości 0,5 mm. Wzdłuż zaznaczonych kresek naciąłem te części. Nie wiem, czy tak trzeba było zrobić, ale mam wrażenie, że inaczej nie udałoby się tych części uformować. Przy górnej krawędzi części 95C, tam gdzie łączyć ona będzie się z częścią 95B, dołożyłem pasek tektury. Usunąłem wcześniej sklejki w części 95B i ten pasek ma pomóc w połączeniu krawędzi obu części.
Po doklejeniu przygotowanych wcześniej elementów z drutu, siedzenia są gotowe. Tak jak powiedziałem, wyszły średnio, ale zależało mi, żeby zachowały wygląd z wycinanki, bez szpachlowania i malowania.